Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. W ostatnim odcinku zakończyliśmy Aulę i część koszmaru Menzisa. Dziś natomiast postaram się skończyć granicę koszmaru. Zanim jednak do tego dojdzie, to musimy skończyć questline Eileen, która tu leży. Oh. Is that you again? I'm afraid I've made a bit of a blunder. I'm just going to have a short rest. Oh, don't worry. No more dreams for me. This is my last chance. What a fool I am. I'll have to tread carefully. But that thing still lies. Turn back. This is my score to settle. My prey lies in wait this way. Turn back. W archikatedrze czeka na nas krwawa wrona z Cainhurst, która jest łowcą podłóg krwistych, czyli zabija innych łowców i przynosi ich krew dla swojej królowej. Mógł on też być poprzednikiem Eileen, gdyż nosi na sobie set tropiciela tropicieli. No i jak każdy tropiciel w tej grze jest trudnym przeciwnikiem. Najważniejsze, by nie walczyć z nim na otwartym terenie i spróbować go przyblokować na schodach. Może on się uleczyć dwukrotnie. Używa zdolności z narzędzia kości starego tropiciela, czy tam starego łowcy. Używa broni z Cainhurst, a więc również używa krwi, by wzmocnić swoje ataki. No i używa mgły odrętwienia, przez co my nie możemy się uleczyć, jeżeli nas trafi. Tak, to jest kolejny przeciwnik po Abriece, z którym mnie strasznie przeorał, a gdzie w poprzednich przejściach gry umierał za pierwszym lub drugim razem. Czasami dobrze sobie zrobić przerwę, słuchajcie. Staruszka ponownie zostawiła nam notatkę i tym razem już nie wróci. Agata jest zaniepokojona, co jest dosyć zrozumiałe. No nie wiadomo, co zabiło starowinkę. The old girl you sent over, she's dead. Killed, stone dead. Why? Must have been a beast, right? Or do you think someone out there could have... I just don't... Oh... Well... I do know. It's my fault. Oh my... Was it a beast? Oh... Oczywiście mogliśmy na samym początku wysłać ją do kliniki Józefki i wtedy zostałaby przemieniona w niebiańskiego emisariusza. Ale czy taki los byłby lepszy? No dobra, czas wyrównać rachunki z Wroną.
Udało się. A combo 3 razy Ludwik i 1 raz Ebrietos jak zwykle sprawdził się na tropicielach. Wróćmy do Eileen. Don't you ever listen to your elders? No matter. You did save my life. I don't seem to be apt for this life anymore. My glory days were long ago now. I know. Here. For you. This too is hunter's work. But it bears no honor. A burden you may choose to carry. The decision is yours alone. Oh. Let me rest a while. I'll be fine. Just wait. Z Eileen nie będzie lepiej. Ale dostaliśmy odznakę, która umożliwi zakup setu Eileen. Odznaka tropicieli polujących na tych, których pochłonęła żądza krwi. Odznaka tropicieli jest po cichu przekazywana z pokolenia na pokolenie, zwykle obcym z krain brzeżnych. Aby otrzymać tę przeklętą odznakę, trzeba być silnym, opierać się pokuszeniu krwi i odbierać towarzyszom życie z ogromnym wdziękiem. Dobra, wrócimy do snu tropiciela i przeczytamy inne opisy związane z Eileen. I mam teraz 0 wglądu, więc lalka będzie nieożywiona, co nie będzie przeszkadzało w levelowaniu. Odzienie Eileen Wrony, tropicielki tropicieli, znane jest z charakterystycznej peleryny utkanej z wronich piór. Pierwsza tropicielka tropicieli przybyła z dalekich krain i przyniosła ze sobą szlachetne techniki pochówku, grzebiąc swe ofiary inaczej niż przewidywały to bluźniercze rytuały z Jarnam. Rytuał Eileen ma na celu przywrócenie niebios poległym towarzyszom i odnalezienie spoczynku we śnie tropiciela. Okej, sprawdźmy teraz, czy lalka we śnie tropiciela również porusza palcem. Tak. No dobra, zabierajmy się za granicę koszmaru. Jako że w tej lokacji nie ma za dużo loru, a chcę pokazać, jak ona ogólnie wygląda, to całość będzie przyspieszona. Ponownie przypominam, żeby lokację przechodzić w trybie offline. Ta lokacja daje nam sporo skiterów, którzy w grze nazywane są wędrującymi koszmarami. Być może to duchowi następcy kryształowych jaszczurek z Sąsów. Oczywiście kamienie przydadzą się do ulepszeń i bardzo, bardzo chciałabym mieć bronie jak najbardziej umocnione do DLC.
Spotkane tu białe stworki są nazywane crawlerami i one posiadają w brzuchu kilku posłańców, których można zobaczyć, gdy wstają i wyplują z siebie tą szybką truciznę. No i swoją drogą trochę przy tym przypominają ciało wyrzucone na brzeg wioski rybackiej, którą zobaczymy pod koniec DLC. No i oczywiście spotkamy olbrzymy zwane Giant Lost Child. Mają one na plecach ślad bicza, co wskazuje, że kiedyś były niewolnikami. Mają też zresztą łańcuchy na kostkach. I jak już kiedyś wspominałam, trzeba uważać na rzucane przez nie kamienie, bo bardzo łatwo można na nich stracić życie. Mijamy tu też takie niebieskie latarnie. Takie same latarnie spotykamy w lochach, więc mogłaby być to wskazówka, że lochy to w rzeczywistości również formy koszmaru, a nie rzeczywistość. Zresztą skłaniam się ku tej teorii i dodam od siebie, że pasuje mi też teoria, że lochy to pewien wycinek czasu. Dlatego spotykamy tam na przykład tropicieli, których można powiązać z bossami, a którzy już nie żyją. No i spotykamy tu również zimowe latarnie, o których opowiadałam w koszmarze Menzisa. Co ciekawe, to jeden z 3 przeciwników, którzy mają w sobie posłańców. Jest to też nazwa rośliny. W Japonii jej nasiona używa się podczas święta Bon jako ofiary za przewodnictwo dusz. Owoc tej rośliny jest stosowany jako pokarm i jako środek uspokajający. Ma on też taką otoczkę, która przypomina chińskie lampiony,
a zimą rośliny te tracą swoje kolory i ta właśnie forma ze straconymi kolorami jest nawiązaniem do naszych przeciwników. W ogóle, przechodząc tę lokację, zadawałam sobie kilka pytań. Dlaczego Amydala jest bossem tej lokacji i to w niezmienionej formie? Dlaczego to ona dropi kielich Loranu? Amydalę znajdujemy na budynku, który przypomina kościół, czyli jej standardowe miejsce ukazywania się tak naprawdę. Natomiast w tym budynku gargulce znajdujące się na wieży pojawiają się też tylko w górnym rewirze katedralnym i sali badawczej, czyli miejscach powiązanych z chórem. No i podobno w pewien sposób przypomina latarnię morską, co może być nawiązaniem do wioski rybackiej. W Cadwersji istniała inna muzyka nawiązująca do Amydali i nosiła ona nazwę Fonsgudhymn. Czyżby więc Amydala nie była takim wielkim jak reszta? Odnoszę wrażenie, że Amydala różniła się od wielkich. Zabiegała o atencję ludzi. W końcu pojawiała się w wielu miejscach związanych z kultem. No i pilnowała ludzi. Nie chciała na przykład, byśmy odkryli koszmary. Dlatego próbowała nas zabić przed osiągnięciem Auli, czy przed osiągnięciem DLC. A finalnie przecież atakuje nas w koszmarze, no i Viahargul. Jakby wściekła się, że udało nam się tu dostać. Pamiętajmy, że reszta wielkich, jak na przykład Ebrietas, nie rozpoczyna walki, jak nas zobaczy. Chyba że zaatakujemy. Może to dlatego nie ma zmienionej formy w koszmarze, bo wchodzi do niego z własnej woli? Czyli tak jak my zresztą? Zresztą nazwa Amydali nawiązuje do ciała migdałowatego w mózgu lub nawiązuje do greckiej nazwy migdałów lub do drzewa z rodziny gałki muszkatałowej. I ciekawe to jest ze względu na to, że wszystkie te rzeczy oddziałują na człowieka. Oddziałują w taki sposób, że tępią strach i zniekształcają postrzeganie rzeczywistości. A czy taka nasza Amydala nie jest? Przecież ona zaginała rzeczywistość, bawiła się naszymi emocjami, by nakłonić nas do adorowania jej. Ta właśnie adoracja to ten sposób jakby nakłaniania naszych emocji do służenia musiały się udać, skoro tu właśnie rzeźby Amydali spotykamy praktycznie na każdym kroku w świecie Bloodborne, jak na przykład w Archikatedrze. No dobrze, zdobyliśmy przedmiot, który zamienia nas w posłańców, ale nie przydaje się do skradania tak naprawdę, bo gdybyśmy przemienili się w tych posłańców przy jakimkolwiek przeciwniku, to nas zaatakuje. Dziwny dar od podsłańców zamieszkujących sen, który czczą dzielnych tropicieli. Użyj, by otoczyć się czarną, koszmarną mgłą. Okej. Trzeba wyczyścić jeszcze jeden obszar, a potem boss i kolejne pytania. Najważniejsze z tych pytań. Dlaczego Amydala dzieli motyw muzyczny z ojcem Gascoigne? Nie z ojcem Gascoigne, z Germanem, pierwszym tropicielem. Dlaczego więc Amydala upuszcza kielich Loranu?
Nie jestem pewna. Być może była bogiem w krainie Loran. Tak jak zresztą Viarnam. Może też właśnie tak w Loranie działała jak Viarnam, że była w wielu miejscach naraz, pilnowała ludzi. Więc być może to ona była bogiem w krainie Loranu, tak jak Ebrietas była bogiem w lochach Is. No i chodzi tu w tej granicy koszmaru pełno srebrnych bestii z Loran, więc być może jest to jakieś potwierdzenie, że granica koszmaru stworzona została na podobieństwo krainy Loran. W tekście z bossem słyszymy, że być może to ona dawała swą krew, więc być może to Amydala była wielkim, który doprowadził do plagi bestii i upadku Loran. Na Amydale są dwie strategie. Pierwsza to taka, w której bijemy ją tylko od tyłu. W sposób ten zapewnia nam względne bezpieczeństwo, ale jest czasochłonne. Natomiast drugi sposób to atakowanie głowy i przednich kończyn. Zobaczymy, jak pójdzie. Zwróćcie uwagę na ost. Nawiązuje on do motywu związanego z Germanem. Jest tu też tekst o wyśmianej miłości i strachu. Muzyka z początku całkiem łagodna jest, natomiast w drugiej fazie jakby się intensyfikuje i nabiera takiego charakteru mściwości. Uważam, że to bardzo dobrze pasuje do Amydali.
Okej, wracamy do setu dającego większą odporność na szał. Tu idziemy, bo tam leży runa. No i myślę, że trzeba zająć się Edgarem. Zwróć uwagę, że walczy on przy pomocy miecza Ludwiga i najprawdopodobniej Rozmarinusa, a kulę wzmacnia prochem ze szpiku. Znajdujemy się teraz w lofcie Mergo, który najprawdopodobniej powstał w takim kształcie i umeblowaniu na skutek wspomnień Mergo. Pomieszczenie to, bowiem, przypomina lochy ptumeryjskie. A ci przeciwnicy to tacy jakby pomocnicy Mergo. Noszą broń średniowieczne i gdybyśmy zdjęli im hełmy, to twarze tych pomocników byłyby twarzami Ptumenerejczyków. Co prawda tych przeciwników nie spotkamy w takiej formie w lochach, ale już przecież wiemy, że w koszmarze niewiele rzeczy przypomina prawdziwą rzeczywistość. Tak, pozbywam się ich, choć mnie nie atakują, bo gdy zauważy mnie ich mama, bo ich szef, to wtedy przestaną być neutralni, więc lepiej zrobić to teraz, zanim nas pogrążą ilością. No i trzeba uważać na mamę, bo ona jest dosyć agresywna i nakłada szybką truciznę, więc trzeba być ostrożnym.
Przeczekam, aż przestaną za mną wyglądać i wtedy zaatakuję. To kusznicy, którzy sporo życia zabierają, jak nas trafią. Jak zresztą większość przeciwników w koszmarze. A tu spotykamy, słuchajcie, wronopsy albo psowrony. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł. Ale pasuje on do koszmaru, prawda? O, prawie spadłam. Okej, odblokowujemy skrót. Tak naprawdę teraz czeka nas walka z bossem, więc myślę, że spędzę echa i w następnym odcinku spotkamy się z Mikolaszem. Jak zwykle dzielcie się ciekawostkami, teoriami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!